pędzimy w kierunku jeziora Aferrera. Po drodze mijamy Afarów. Jedne z najbardziej słonych jezior na świecie. Już jak gotowane mięsko. Zajebiście. Faktycznie. Opuszczamy wulkan Ertaale i pędzimy w kierunku jeziora Aferrera, czasami zwanego Abdera. Do celu mamy jakieś 2, może 3 godziny. Po drodze mijamy Afarów w ich lokalnych ubraniach, transportujących na grzbietach osłów wodę, sól, a także inne produkty i rzeczy. Dobra, przed nami jezioro Aferrera. Jedne z najbardziej słonych jezior na świecie. Znajduje się w depresji ponad 103 metry poniżej poziomu morza. Objętość to około 100 km. Mamy chęć się wykąpać, natomiast patrząc na to, że są tutaj kozy i wszystko dookoła, to nie wiem do końca, czy tak zrobimy. Z 2 stron otaczają 2 wulkany, a woda jest taka turkusowo-zielona. Fajnie to wygląda. Podobno ma taki sam efekt jak Morze Martwe, czyli jest tak bardzo słona, że ciało unosi się na powierzchni i nie da się pływać. Sprawdzamy. Ale tu gorąco jest. Przecież to jest zupa jakaś 10 razy cieplejsza niż na Sycylii. To pewnie ten drugi kamień był. Wprost miałaś iść, a widzisz gdzie jestem? Nic, najwyżej tylko nie. Złamałam paznokcie. Au! Kolejny kamień. Cwany powiedział, nie bierz klapy. I powiedział również idźmy wprost do mnie. Ale śmiesznie. Hopie i co? Zajebiście, nie? Już jak gotowane mięsko. Powiedzieć ci do kamery, czy powiedzieć ci po ludzku? Po ludzku. Zajebiście. A do kamery? I gówno. O nie, myślałam, że to po ludzku będzie odwrotnie. Ale śmiesznie. Na brzegu jest strasznie dużo soli. Strasznie. I molo prawie jak w Sopocie. Zobacz sobie, ile jest soli w wodzie. Ale że co? Jak trzymasz rękę, to jaka jest woda. Taka? Faktycznie. Ale kurde. Jak woda z solą. Thank you, Captain Obvious. Ale jest gorąco. Z brzegów jeziora widać wulkan Alaita o bardzo łagodnych zboczach. Plus, jeżeli jest bardzo, bardzo dobra widoczność, można też dostrzec wulkan Tat Ali. Jest przyjemnie, jest zajebiście. Tylko jest gorąco. Chyba jeszcze nie kąpałam się w tak ciepłej wodzie. No ta woda nie Poza- jest ciepła, widzisz jaka jest różnica? No. Woda jest ciepła, no te o tyle. A na dole jest To chłodno. jest zimno. Ta, Czy która co? jest słodka, stamtąd przypływa i też ją pewnie słońce grzeje, ale tam jest gorące źródło i przypływa stąd Okej. i nie miesza się od razu z tą No słoną. mają gęstość. No. Ale śmiesznie. Ale myślałam, że będzie bardziej taka przezroczysta, transparentna, a jest taka trochę syfiasta. Ale ona chyba nie jest syfiasta. Ale syfiasta przez roślinki jest. Bardziej na to chodzi. roślinek, to jest sól. No a to takie ciemne? To jest kawałki palmy, która tam leży. Okej. Ale mi w dupę gorąco.
Biorąc pod uwagę, że jestem tylko do tej wysokości zamoczona, być może twoja teoria ma rzeczywiście sens. To nie teoria, to fakt. Co dookoła to jezioro jest otoczone tymi wszystkimi solankami. A tam publiczność ma ambonę, w której ogląda od tych, którzy przyjechali z szkoły. Biały. Najpierw biali przebierają się w samochodzie i to też jest dosyć komiczne, patrząc na mnie. Ciekawostka. Temperatura wody przy gorących źródłach może przekraczać 50 stopni Celsjusza, ale w większości jeziora jest chłodniejsze. Jezioro powstało w wyniku ruchów tektonicznych i nie ma odpływu do morza. Ale żyją w nim mikroorganizmy odporne na wysokie temperatury i zasolenie. Dobra, mamy jeszcze gorące źródła w komplecie. Czyli jak już się weźmie kąpiel w słonej wodzie, to można się obmyć czymś, co ma 50 stopni. O kurde, ale to ciepło. Ładnie, ładnie. Ładnie gorąco. Wow. Tam jest nawet miejsce, gdzie można zejść do wody i się wykąpać w tych gorących źródłach. Że tak gorąco? Słodkie, ale tu są czyste, to nie wiem. Kurwa kozy łażą i srają. Przy samym jeziorze znajduje się bardzo duża ilość solanek. Sól wydobywana z tego jeziora ma bardzo wysoką czystość. Znalazła swoje zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale również jako sól spożywcza. Kilka kilometrów dalej wjeżdżamy do wsi i tutaj znajdujemy restaurację, w której czeka już na nas posiłek. Restauracja jest na wysokim poziomie, nawet jest telewizor lodowy. Po kąpieli i posiłku pędzimy już do Mekele. Stąd mamy jakieś 1,5–2 godziny drogi. Okolica jest niemal pozbawiona roślinności, dlatego krajobraz przypomina miejscami powierzchnię Marsa lub Księżyca. Ze względu na duże złoża soli, w tym rejonie rozwinął się również handel wszelkimi innymi dobrami niezbędnymi do życia człowieka. Jest to zdecydowanie bardziej rozwinięta część Etiopii w porównaniu do tych miejsc, które odwiedzaliśmy w ostatnich dniach. Kończymy naszą przygodę z Kotliną Danakilską i zapraszamy na kolejny odcinek z niezwykle ciekawego państwa, które jest sąsiadem Etiopii. Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie lajki. Do zobaczenia. Żyją w nim mikroorganizmy odporne na wysokie temperatury i zasolenie. Że tak gorąco? Jasny chuju. Tu tam lecimy, tu